No przecież myślałem, że to zdjęcie. Przecież mówię, no to mów. A ty mi nic nie zacząłeś mówić. A jesteś świetny. Pięknie to. My i koleś z dziesiątki. Wyjkę z dziesiątki. Widziałeś koguta, który patrzy do tyłu. Ale nie zmienia tematu, teraz wszyscy się dowiedzą. Ale to było prześmieszne. Kobiety tam dzędzają na górze, byliśmy na górze. Pan ich nadzoruje, a panie się uczą grać. Albo się modlą. Panie mniśki. Filmik o kwiacie lotosu. Jest pełno małych ślimaczków. A kwiat lotosu, te pąki są pod wodą. Rybka. I liście wylatają z tego. Ach, tak się odbija budynek. I tak rośnie. Ślimaczki ma. Przecudne. Widać, normalnie widać tylko te liście na pądach i tą lilię, a tu po prostu widać pod spodem, jak puszcza pąki. I tu takie tycie i meszek i na nim pełno ślimaczków. A na filmiku tak nie wygląda jak na zdjęciu. Chciałam tylko udowodnić, że to zdjęcie nie było przy plakacie. Było for real. For really real. Hualien. Dotarliśmy na Piechty wreszcie nad morze. Był piękny, wielki księżyc, ale już się skurczył. Sami zrobiliśmy aparat. W tle piękny szum oceanu. Jesteśmy na wschodniej części wyspy. Był czerwony księżyc, ale troszkę się wybielił. Wszyscy w Azji się wybielają. Się wybielają. Można tu kupić niweę wybielającą do ciała i inne kosmetyki. Ogromny księżyc. Ludzie poszukujący nie wiem czego, krewetek może. I szum morza. A! Jeszcze przy okazji mamy palmy. Idziemy zaraz na poszukiwanie kokosów. Chociaż te są nie kokosowe, ale tam dalej są kokosowe. Szybki filmik o wschodzie, którego nie było. Czekamy i czekamy. Tu woda. Tu palmy, tu góry. Góry i miasto. Góry i miasto.
Walien. Ocean spokojnie, niespokojny. I nasza noclegówka. Beautiful. Jest około 6:25 może. My już nie śpimy do jakiegoś czasu, spaliśmy 4 godziny, a słońca nie ma. Kokosy zerwał 2 z jednej palmy. Spotkał pana, który powiedział, że nie można go jeść, ale my wiemy, że można. Więc panowie poszli i pokazali, zerwali z Jurkiem świeże zielone kokosy z palmy. Wywiliśmy pyszne, pokazali nam binlany, które są baby kokonatami. Żułam, ale gorzej jak tabako w gardle. Także mamy dzisiaj bardzo kokosowy poranek, nie mamy pieniędzy, więc Jurek załatwił nam śniadanie. Panowie biorą czynny udział, of course. Więc tutaj Jurek obrał numer 1, obrał numer 2. Z tego kokoska wypiliśmy pyszną wodę. Kokosek jest pusty w środku, nie ma w ogóle tego. A tu jest baby kokosek pod tytułem Milan, którego tutaj w Tajwanie wszyscy żują. Powinien tego czerwonego liścia, który farbuje usta na czerwono. Idę pokazać tego upiny. Tu są upiny po Jurkowym kokosianiu. A tutaj pan nam z tego kokosa wylał wodę, kazał pić. Bardzo pyszna, smakowała dosyć niedojrzało, tak jak i Binlan smakował bardzo niedojrzało. Świeża woda, ale było jej naprawdę dużo. A tu kokosy na lunch chcemy pokazać panom, bo na Tajwanie wszyscy się dziwią za każdym razem, jak zrywamy kokosy. Znaczy Jurek. Że mamy ich nie jeść, że tutaj się ich nie je. Także Jurek jest zdeterminowany, ażeby ich poczęstować. Szybki film o kokosie świątynnym, czyli grudniowy kokosaczek. Jesteśmy na Tajwanie, skończyły się pieniądze, jedźmy tylko ciasteczka. Jesteśmy bardzo głodni, wyszliśmy na spacer, żeby się odstresować, bo sprawy zaczynają się nam robić not clear enough. Dotarliśmy do tej świątyni takiej pięknej, oto. Cały kompleks po prostu cudowny, cudowny. Jurek mówi, żeby zjadł kokosa, mówi, żeby zjadł dużego orzeszka. Tutaj jest na przykład na tym drzewie dużo jest takich dziwnych owocków i myślimy sobie, takie małe to i niezjadliwe to nie jest fajne, ale obróciliśmy się tam jest palma kokosowa, piękna i cudowna, wypchana dużą ilością kokosów. Obiad!